Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Po dłuższej przerwie wracamy do spacerów po ciekawych miejscach, miejscowościach czy dużych miastach. Dzisiaj przejdziemy się od pomnika Solidarności w Warszawie, krakowskim przedmieściem, przez Plac Zamkowy, aż do rynku Starego Miasta. Dowiemy się przy okazji, w którym hotelu uruchomiono pierwszą w Warszawie windę oraz dlaczego oryginał pomnika Syreny Warszawskiej zastąpiono kopią. Zapraszam na wspólny spacer. Warszawa to stolica Polski od roku 1596, kiedy to król Zygmunt III przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Warszawa zajmuje powierzchnię ponad 517 km². Co ciekawe, nasza stolica co prawda jest najludniejszym miastem w naszym kraju, liczącym około 1 860 000 mieszkańców, ale pod względem powierzchni ustępuje Gdańskowi. Warszawa znajduje się w środkowej części Polski, na nizinie środkowo-mazowieckiej, na Mazowszu, leży nad Wisłą. Nasz spacer rozpoczynamy od odsłoniętego stosunkowo niedawno pomnika Solidarności. Znajduje się on u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Kopernika. Pomnik stanowią fragmenty muru berlińskiego połączone napisem Solidarność. Współautorem projektu jest Jerzy Janiszewski, twórca logotypu tak ważnego dla naszego kraju, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Solidarność. Ulica Krakowskie Przedmieście, którą teraz cały czas będziemy szli aż do Placu Zamkowego, stanowi północny odcinek Traktu Królewskiego, czyli dawny szlak komunikacyjny prowadzący ze Starego Miasta w Warszawie w kierunku południowym. Obecnie to tak naprawdę długa ulica, przy której znajduje się wiele zabytkowych budowli. Co ciekawe, w roku 1994 Trakt Królewski wraz z historycznym zespołem miasta i Wilanowem został uznany za pomnik historii. Ten oto pomnik to pomnik Mikołaja Kopernika, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Pomnik pochodzi z roku 1830 i usytuowany jest przed Pałacem Staszica, który również pochodzi z tego okresu. Z pomnikiem Kopernika wiąże się również niezwykła historia. Otóż po powstaniu warszawskim pomnik został zniszczony i prawdopodobnie jako przeznaczony na złom wywieziony z Warszawy. Na szczęście, po zakończeniu wojny odnaleziono go na złomowisku we wsi Hajduki Nyskie, dzięki czemu został uratowany. Ten kościół po drugiej stronie ulicy to Bazylika Świętego Krzyża. Świątynia pochodzi z XVII wieku i mieszczą się w niej, a w zasadzie pod nią krypty z grobowcami między innymi księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. W katakumbach, w dalszej części kościoła dolnego pochowani są księża, biskupi i wysocy urzędnicy państwowi. W kościele tym zdarzyła się również tragedia. Otóż 25 grudnia 1881 roku, w czasie mszy wybuchła panika, w wyniku której stratowano na śmierć około 30 osób. Krakowskie Przedmieście już przed I wojną światową stanowiło reprezentacyjną arterię miasta, znajdowały się tu najlepsze sklepy i hotele. W 1907 roku uruchomiono tutaj oświetlenie elektryczne, a rok później zaczęły jeździć tędy tramwaje elektryczne. W okresie zaś okupacji niemieckiej ulicy nadano niemiecką nazwę Krakauerstraße. Podczas II wojny światowej Warszawa była zniszczona. Pomimo jednak wielu zniszczeń, Krakowskie Przedmieście odniosło proporcjonalnie mniejsze straty niż pozostała część zabytkowej Warszawy, zwłaszcza po parzystej stronie ulicy. Kościoły Wizytek i Karmelitów, Pałac Namiestnikowski i hotel Bristol odniosły tylko niewielkie uszkodzenia. Po wojnie większość zabytków odbudowano, w niektórych przypadkach przywracając im wcześniejszą, XVIII-wieczną szatę architektoniczną.
Za tą bramą znajduje się kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego. Sama zaś brama, ta obecna, została zaprojektowana w stylu neobarokowym, a jej oddanie do użytku zbiegło się z przekazaniem uniwersytetowi prowadzącej na kampus uliczki zwanej Uniwersytecką. Z oczywistych względów nie będziemy zatrzymywać się przy każdym spotkanym zabytku, czy to budynku, świątyni, czy pomniku, tym bardziej, że krakowskie przedmieście samo w sobie jest zabytkowe. Naprzeciwko hotelu Bristol, o którym za chwilę, znajduje się Hotel Europejski. Hotel Europejski był pierwszym nowoczesnym hotelem w Warszawie. To właśnie w tym hotelu uruchomiono w roku 1877 pierwszą w mieście windę osobową. Od końca XIX wieku w budynku działało zaś centralne ogrzewanie, co w owym czasie było luksusem. Hotel Europejski był uważany za najwykwintniejszy hotel w mieście. Tuż przed hotelem Bristol ma swój początek ulica Karowa. To na tej ulicy, w jej dalszej części corocznie ma swój finalny odcinek słynny rajd Barburki. Wracając do samego hotelu Bristol, to co ciekawe, pierwotnie w miejscu hotelu znajdował się Pałac Tarnowskich, gdzie mieściły się instytucje publiczne. Po wykupieniu nieruchomości, w roku 1901 wybudowano hotel, podczas budowy którego po raz pierwszy w Warszawie zastosowano stropy żelbetowe. Hotel ma niesamowitą historię, na której opowiedzenie nie starczyłoby filmu. Wspomnieć jednak należy, że ten 5-gwiazdkowy hotel gościł wiele sław, jak również odbywały się w nim debaty polityczne. Tuż za hotelem mieści się silnie strzeżony Pałac Prezydencki, a przed nim pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Pomnik zawdzięcza swoją lokalizację woli Mikołaja I, który podczas swojej wizyty w Warszawie zmienił lokalizację pomnika z Placu Krasińskich. Znajduje się tu również tablica ofiar katastrofy smoleńskiej. Pałac Prezydencki, co ciekawe, to największy pałac w Warszawie. Stanowił oficjalną siedzibę Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, a od 1994 roku oficjalną siedzibę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z ciekawostek dodać należy, że w marcu 1852 roku w pałacu wybuchł pożar, a jego gaszenie było tak intensywne, że w okolicznych studniach zabrakło wody. Od belki przechodzącej przez komin sali balowej zapaliły się dach, drugie piętro, a następnie pierwsze piętro gmachu. Walcząca z żywiołem przez wiele godzin warszawska Straż Ogniowa musiała wzywać na pomoc wojsko. Zatrzymamy się na chwilę przy tym kościele. Został zbudowany przy ufundowanym przez księżną Annę Holszańską klasztorze Bernardynów, która w XV wieku za pośrednictwem Jana Kapistrana sprowadziła do Warszawy pierwszych zakonników. Ze względu na swoje położenie, w bliskim sąsiedztwie 4 spośród głównych uczelni Warszawy, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Teatralnej, Kościół stanowi główny ośrodek warszawskiego duszpasterstwa akademickiego. Co ciekawe, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, mimo starań Bernardynów o jego zwrot, Kościół Świętej Anny oddany został duszpasterstwu akademickiemu i to wówczas otrzymał oficjalną nazwę Kościoła Akademickiego Świętej Anny. Dotarliśmy na plac Zamkowy, na którym znajduje się jeden z symboli Warszawy, mianowicie kolumna Zygmunta III Wazy. Kolumna Zygmunta III Wazy to pierwszy świecki pomnik Warszawy i od wieków najważniejszy symbol miasta, prawdopodobnie także pierwszy nowożytny europejski pomnik w kształcie kolumny poświęcony osobie świeckiej.
Było to dzieło nowatorskie w XVII-wiecznej Europie pod względem formy i treści, a jego koncepcja monumentu typu kolumnowego wywodziła się ze starożytnego Rzymu. Pomnik powstał na zamówienie króla Władysława IV dla uczczenia jego ojca i gloryfikacji dynastii Wazów. Co ciekawe, transport kolumny w ówczesnych czasach był niezwykle trudny i przysparzał wielu problemów. Kolumnę wciągano od strony Wisły, po stromych zboczach Skarpy. O trudności związanej z ustawieniem pomnika świadczy fakt, że ustawienie kolumny króla zaczęto w roku 1643, a zakończono dopiero rok później. W dalszych latach kolumna została trafiona pociskiem z działa czołgu podczas powstania warszawskiego i zburzona. Legenda głosi, że kiedy król opuści szablę, zwiastuje to nieszczęście i upadek miasta. Niestety stało się tak w 1944 roku. Po wojnie dzięki ogólnokrajowej zbiórce pieniędzy kolumnę odbudowano i ponownie odsłonięto 4 lata po zakończeniu II wojny światowej. Plac zamkowy, na którym się znajdujemy, został wytyczony w latach 1818–21 według projektu Jakuba Kubickiego. Wyburzona została wtedy zabudowa gospodarcza zamku, brama krakowska oraz kilka kamienic, a przestrzeń od wylotu świętojańskiej do murów obronnych została włączona w obręb miasta. Wschodnią pierzeję placu stanowi fasada Zamku Królewskiego. To właśnie na placu zamkowym zaczyna się Trakt Królewski, o którym była mowa na początku tego filmu. Zamek Królewski w Warszawie pierwotnie stanowił rezydencję książąt mazowieckich, którzy w miejscu wcześniejszego grodu zbudowali w XIV wieku murowany zamek, a od XVI wieku stał się on siedzibą władz I Rzeczypospolitej, to jest króla i Sejmu. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. To właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie, w sali senatorskiej, uchwalono w 1791 roku Konstytucję 3 maja, a kiedy Polska odzyskała niepodległość, zamkowe wnętrza stały się siedzibą głowy państwa. Podczas II wojny światowej Zamek Królewski uległ całkowitemu zniszczeniu, najpierw podczas kampanii wrześniowej w wyniku artyleryjskich i lotniczych bombardowań, później na skutek niemieckich konfiskat i grabieży. Po upadku powstania warszawskiego pozostałości budowli zostały wysadzone przez Niemców. Ocalały jedynie piwnice, dolna część wieży grodzkiej, fragmenty Biblioteki Królewskiej i arkad Kubickiego. Z odbudową zamku władze komunistyczne zwlekały aż do roku 1971. Obszerna dokumentacja pomogła stworzyć wierne projekty odbudowy. Wykonano także dodatkowe prace archeologiczne. Co ciekawe, odbudowę sfinansowano głównie ze składek społecznych i datków Polonii. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Spacerując wąskimi uliczkami Starego Miasta, dotarliśmy do celu naszej wędrówki. Rynek Starego Miasta ma kształt prostokąta o wymiarach 90 metrów na 73 metry. Jest zatem znacznie mniejszy, chociażby od krakowskiego czy wrocławskiego rynku. Rynek utworzony został przy zakładaniu miasta Warszawy na przełomie XIII i XIV wieku. Środek rynku zajęły kramy, jatki i waga. W XV wieku na rynku stanął niewielki ratusz z wieżą, a po północnej stronie pręgierz i kuna, czyli zamykana obręcz przytwierdzona łańcuchem przeznaczona dla przestępców. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1607 roku spłonęły aż 22 kamienice znajdujące się przy rynku. Odbudowano je w stylu późnego renesansu i baroku.
W okresie oświecenia rynek i ratusz Starej Warszawy odegrały ważną rolę forum społeczno-politycznego, stąd również wyruszyła czarna procesja mieszczan do zamku. To tu uczczono uchwalenie Konstytucji 3 maja, na rynku również wieszano targowiczan. Z początkiem XX wieku zlikwidowano targowisko na rynku i położono nowy bruk z kostki układanej w desenie geometryczne. Odbywały się tu przedstawienia i koncerty. Podczas II wojny światowej bomby uszkodziły kilka kamienic, natomiast podczas walk Powstania Warszawskiego hitlerowcy zbombardowali i spalili wszystkie kamienice rynkowe. Środek rynku był zasypany gruzami. Zaraz po wojnie rozpoczęto odbudowę kamienic i na wierzchni samego rynku umieszczono również pamiątkowe tablice. Dzięki stałej renowacji i przywiązaniu do historii, warszawski Stary Rynek przyciąga turystów z całego świata. Na koniec przyjrzymy się pomnikowi Syreny, który to pomnik powstał w związku z budową w XIX wieku pierwszego nowoczesnego wodociągu w Warszawie. Pomnik tej Syreny jest pomnikiem starszym od pomnika Syreny Warszawskiej z Powiśla i jednocześnie znacznie mniejszym. Co ciekawe, pomnik, przed którym się znajdujemy, to kopia, oryginał wielokrotnie dewastowany i przenoszony, znajduje się w Muzeum Warszawy. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.